każde miasto o historii sięgającej średniowiecza skrywa tajemnicę. Kiedy postanowiliśmy zgłębić wiedzę na temat legend i opowieści związanych z Lublinem, odkryliśmy, że niesamowite historie ukryte zostały w podziemnym labiryncie piwnic. W tym odcinku schodzimy głęboko pod ziemię, gdzie dowiemy się więcej na temat historii miasta. Zobaczymy także niezwykłą piwnicę, jedyną tego typu w Europie. Lubelska trasa podziemna to labirynt połączonych piwnic o długości niemal 300 metrów. Przemierzając trasę zobaczymy makiety przedstawiające rozwój miasta na przestrzeni wieków, a także wykonane z niezwykłą dbałością panoramy. Spotkamy bohaterów lubelskich legend oraz obejrzymy widowiskowo opowiedzianą historię pożaru miasta z 1719 roku. Dawne magazyny w piwnicach staromiejskich kamienic zostały połączone korytarzami, tworząc skomplikowany labirynt, nietypową atrakcję łączącą funkcje historyczne i edukacyjne. Tutaj zaczyna się nasza lubelska trasa podziemna, licząca około 280 metrów, składająca się z dawnych kupieckich piwnic, które w latach 70. i 80. po długim okresie przekształceń, adaptacji do nowej funkcji, czyli właśnie trasy podziemnej, zostały udostępnione zwiedzającym od roku 2006 i można powiedzieć, że w XVI-XVII wieku tutaj koncentrowało się życie. Ekspozycja makiet pomoże zrozumieć rozwój przestrzenny miasta od okresu wczesnego średniowiecza aż po XVIII wiek. Na ich podstawie będziemy mogli porównać zmiany, jakie nastąpiły w zabudowie miasta. Wędrówka to okazja do zapoznania się z naszą ekspozycją, z historią miasta Lublina, strony takiej też wielokulturowej, a także wspomnienia o różnego rodzaju opowieściach, legendach też wiążących się z naszym miastem. W korytarzach zobaczymy przestrzenne panoramy miasta zbudowane na podstawie zachowanych przedstawień. Pierwsza powstała w oparciu o fresk w kamienicy lubomelskich, prawdopodobnie jeden z najstarszych zachowanych widoków Lublina. Druga na podstawie miedziorytu Abrahama Hogenberga, a trzecia jest żywym odtworzeniem obrazu wielkiego pożaru miasta z 1719 roku, znajdującego się w kościele ojców dominikanów. Ta nietypowa panorama jest jednocześnie złożoną z ruchomych elementów konstrukcją zbudowaną na podobieństwo dawnych mechanicznych teatrzyków. Lubelska trasa podziemna rozpoczyna się w budynku Trybunału Koronnego, czyli dawnym ratuszu, a kończy się na placu, gdzie stała niegdyś lubelska fara. Tym samym łączy ze sobą dwa miejsca, w których rozgrywają się najważniejsze dla Lublina legendy. Podczas pokonywania około 300-metrowego odcinka podziemi przechodzimy pod Rynkiem, ulicą Złotą oraz pod kamienicami przy ulicy Archidiakońskiej. Trasę pokonujemy z przewodnikiem. Czas przejścia to około 45 minut. Zapraszamy wszystkich historii ciekawych. Staramy się, żeby i ci starsi, którzy może wiedzą troszeczkę więcej, i ci młodsi, którzy wiedzą może trochę mniej, żeby każdy z nich tutaj, kiedy przyjdzie, mógł swoją ciekawość zaspokoić. Wracamy na płytę rynku. Udajemy się do kamienicy lubomelskich, pochodzącej z początku XVI wieku. W małej piwnicy odkryto niesamowite dekoracje o ponad 400-letniej historii. To niewielkie pomieszczenie było prawdopodobnie miejscem spotkań dla bogatych i wpływowych mieszkańców Lublina. Freski na ścianach i sklepieniu świadczą o jego wyjątkowej wartości historycznej. W rogu znajduje się mały kominek, którego stożkowy okap również jest pokryty malowidłami. Po raz pierwszy o piwnicy stało się głośno w latach 30. XX wieku, kiedy badano kulturowy kontekst malowideł. Początkowo były one odczytane jako erotyczne. Z badań wiemy, że zostały wykonane techniką suchego fresku. Jako prawdopodobny czas ich powstania określa się początek XVII wieku. Sensacyjnego odkrycia dokonali niedawno badacze Urszula Gulbińska-Konopa oraz Łukasz Konopa, którzy zidentyfikowali istniejące malowidła i powiązali je z rycinami widniejącymi w sztambuchu, czyli pamiętniku przeznaczonym do zbierania dedykacji znanych i ważnych osób.
Znajdujemy się w piwnicy pod Fortuną, pod kamienicą przy Rynku 8 w Lublinie na Starym Mieście. Zapraszamy do posłuchania o naszej piwnicy. Piwnica pod Fortuną to wnętrze unikatowe na skalę europejską. Dekoracje malarskie stanowią złożony i wyrafinowany przekaz, którego odczytanie jest prawdziwym wyzwaniem. Zaczynamy od malowidła na prawo od wejścia. To przedstawienie dwóch greckich filozofów, Demokryta i Heraklita. Grafika obrazuje skrajności występujące w spojrzeniu na świat. Heraklit opłakuje jego marność, Demokryt ją wyśmiewa. Dalej zobaczymy drzewo nazywane pannonośnym. W jego koronie ukryte są kobiece postacie, a mężczyźni próbują je strącić. Grafika opatrzona mottem „Szczęśliwi młodzieńcy, którzy mają to drzewo w ogrodach”. Rada dla narzeczonych to tytuł malowidła umieszczonego przy oknie. Choć nie zachowało się w dobrym stanie, wiemy, że scenka przedstawiała wagę z mężczyzną i kobietą. Następny fresk, Ślepe małżeństwo, przedstawia kosz wypełniony ludźmi, a postacie na zewnątrz wyciągają z niej współmałżonków przypadkowo, bo przecież prawdziwym szczęściem wynagradzani są nieliczni. W centrum dwóch kolejnych jest zwierciadło. W pierwszym autor przedstawia 4 mędrców, z których jeden nakłaniany jest do spojrzenia w lustro. Malowidło jest swojego rodzaju napomnieniem ludzi, którzy postępują wbrew własnym zasadom. Motyw lustra został przedstawiony na fresku z kominka. Małpa w kryzie trzyma zwierciadło z odbijającym się pyskiem, przypominając każdemu, kto przy nim stanie, że prymitywne instynkty drzemią w każdym człowieku. Obok kominka zobaczymy triumf miłości, którego inskrypcja nie zachowała się do naszych czasów. Malowidło przedstawia 2 rejestry, ziemski i niebiański. Amor z zasłoniętymi oczami strzela w kierunku ziemi. Na owalnym fresku zobaczymy klęczącego Amora i leżącą pod drzewem Wenus, zasłaniającą ciałem kołczan ze strzałami. Najważniejszy dla piwnicy fresk znajduje się na sklepieniu. Przedstawia wizerunek nagiej kobiety. To Fortuna, która stoi na kuli umieszczonej w muszli. Obraz sugeruje, że Fortuna jest niepewna i nie można ufać jej zmiennej naturze. Fresk opatrzono tekstem z utworu Na zmienność Fortuny. Umieszczony nad wejściem napis informuje o postawie cnoty, czyli opozycji do fortuny, co jest zapewne myślą przewodnią tego pomieszczenia. Do dziś nie wiadomo, dlaczego wybrano te konkretne sceny z wielu, które były w sztambuchu. Dekoracje zapewne były skierowane do często przebywających tutaj gości. Być może są satyrą dla bogatych mieszczan, tylko na pozór prawych obywateli i miały dać im do myślenia, albo miały kojarzyć się z konkretnymi sytuacjami lub wpływać podświadomie na ich postępowanie. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!